Cześć. Takie komplety od Helda jak Karezę czy Hakuna to są dość popularne zestawy i możecie je spokojnie znaleźć na wieszakach sklepowych, ale ten komplet, który mam na sobie, już nie do końca. A mowa o modelu Held Karakum, czyli odzieży turystycznej, która rzeczywiście w katalogu Helda może nie wygląda jakoś powalająco. Powiedziałbym, że przeciętnie, zwyczajnie. Ale znacie moją dociekliwość, musiałem sprawdzić na własne oczy, jaki jest ten model. Musiałem sprawdzić, co oferuje i czy warty jest rekomendacji. Już po pierwszej przymiarce zaskoczyło mnie to, że ten zestaw jest niesamowicie lekki. Dawno nie miałem na sobie zestawu, który byłby tak lekki, tak komfortowy, a który, uwaga, ma certyfikat podwójne A, jeżeli chodzi o odporność na ścieranie, więc naprawdę całkiem wysoko jak na odzież turystyczną. Więc udało się Heldowi tutaj połączyć dwie bardzo ważne cechy w turystyce, czyli z jednej strony komfort, lekkość tych materiałów, to jak one się układają, a z drugiej strony bezpieczeństwo, czyli ten wysoki certyfikat odporności na ścieranie. To pewnie za sprawą materiałów, z których ten zestaw został wykonany, bo mamy tutaj, jak Held opisuje, materiał Airguard 500D. Tylko że ten materiał Airguard 500D jest w miejscach newralgicznych, czyli na barkach, na łokciach, na kolanach i na nogawkach od wewnętrznej strony. To jest materiał, który strukturą przypomina trochę kordurę AFT. To jest materiał poliamidowy, odporny na ścieranie, który też dodatkowo jeszcze przepuszcza wilgoć, przepuszcza powietrze. Ten materiał został wzmocniony panelami z Superfabric, więc mamy tutaj materiał dodatkowy jeszcze, który chroni przed przetarciami. I to spowodowało zapewne, że mamy podwójne A. Pozostałe obszary kurtki są wykonane też z materiałów poliamidowych. Poliamid ma przewagę nad poliestrem taką, że jest lżejszy, jest trwalszy, pozwala właśnie przepuszczać powietrze, przepuszczać wilgoć, więc w tym przypadku jest dobrym uzupełnieniem membrany Gore-Tex, która też w tym zestawie jest, ale o tym też powiem za chwilę. Więc to mnie zaskoczyło. Ta bezkompromisowość. Komfort, lekkość, wygoda, bezpieczeństwo. To jest właśnie Held Karakum. Ale Held Karakum to przede wszystkim odzież dwuwarstwowa. To znaczy, że nie ma tu żadnej podpinki ocieplającej. O komfort cieplny musicie sobie zadbać sami. Bielizna termoaktywna, jakiś mid-layer, w zależności od oczekiwań, od potrzeb, każdy dobierze coś dla siebie. Natomiast tutaj mamy tylko membranę, albo aż membranę, bo to jest membrana Gore-Tex, która jest w technologii 3L, czyli mamy trzywarstwowy Gore-Tex. Warstwa wierzchnia, membrana i taka podszewka, znana pewnie z innych kurtek motocyklowych. To powoduje, że ta membrana jest dość odporna też na przetarcia od wewnętrznej strony. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że tutaj membrana może być warstwą wewnętrzną, bo jest w technologii clip-in, więc możemy ją spiąć tutaj razem z kurtką i wtedy mamy taką warstwę izolującą. Chroni też przed deszczem, ale co jest ważniejsze, no ta warstwa wierzchnia może nasiąknąć wodą. Są takie zestawy, gdzie ta membrana jest tylko wypinana, ta Gore-Texowa, i wiele osób zakłada przeciwdeszczówki, takie zwyczajne, zwykłe, i traci dużo, dlatego że te zwykłe przeciwdeszczówki tanie często nie oddychają, a zapłaciliście za Gore-Tex, który jest oddychający i te parametry ma naprawdę bardzo wysokie, więc szkoda marnować sobie właśnie te właściwości. Nie trzeba żadnych przeciwdeszczówek w tym komplecie, dlatego że ta membrana jest w technologii in-out, czyli może być warstwą wewnętrzną, ale możemy ją wypiąć i założyć na kurtkę, czyli wykorzystać to po prostu jako przeciwdeszczówkę, czyli z jednej strony możemy zaoszczędzić miejsce, możemy ochronić naszą warstwę wierzchnią i tę kurtkę też możemy wykorzystać jako taką kurtkę już po jeździe motocyklem, na przykład kiedy idziemy do miasta albo biwakujemy. Oczywiście spodnie też mają membranę Gore-Tex w tej samej technologii, więc też możemy wykorzystać te spodnie jako warstwę wewnętrzną, jako izolację, po to mamy tutaj system clip-in, lub jako przeciwdeszczowe spodnie, czyli założyć na te zewnętrzne. Mamy dodatkowo tutaj na tyłku wstawki antypoślizgowe, dość szerokie nogawki, natomiast oprócz tego, że są szerokie, to jeszcze są rozpinane, możemy je poszerzyć i poszerzamy wtedy te nogawki praktycznie na wysokość ponad kolanem, więc ułatwia to na pewno zakładanie tych spodni, kiedy mamy założone buty. Natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że w udach te nogawki są dość wąskie, więc sugeruję, żeby sobie przymierzyć te spodnie, kiedy będziecie kupować, zobaczyć, jak to leży na warstwie wierzchniej, bo wydaje mi się, że są dość wąskie. W moim przypadku jeszcze to nie przeszkadza, ale warto to sprawdzić przed zakupem. Druga rzecz, myślę, że o której warto wspomnieć, to jest ten system clip-in. On jest bardzo fajnie rozwiązany, tylko że te pętle lądują mniej więcej tutaj po wewnętrznej stronie na bucie, więc potrafią zaczepić o sety kierowcy. To mogłoby zostać jakoś inaczej zaprojektowane. Taka moja mała uwaga. Mam wrażenie, że tutaj na komfort użytkowania tego zestawu to Held dał dość duży nacisk, więc przyglądnijmy się, jak są te produkty wykonane. Zacznijmy od kurtki. Jeżeli chodzi o rękawy, to mamy tutaj od wewnętrznej strony materiał
elastyczny, stretchowy, bardzo wygodny, który się świetnie układa. To powoduje, że bardzo dobrze pracuje się w tej kurtce na motocyklu, ale też jakby poza motocyklem. Jest ten materiał AirGuard, o którym wspomniałem, no i materiał poliamidowy, który przypomina trochę Tactel, też bardzo, bardzo cienki, bardzo miękki, no i bardzo lekki. Rękawy są regulowane, te mankiety mogą być naprawdę bardzo szerokie lub jeżeli nie potrzebujecie, tylko chcecie schować na przykład pod rękawicę, to też możemy dość mocno skompresować, więc dość praktyczne i uniwersalne rozwiązanie. Na rękawie mamy tutaj system wentylacji, to jest zamek wentylacyjny, który ciągnie się mniej więcej do połowy przedramienia. On jest dwustronny, więc możemy tutaj zarówno z jednej, jak i z drugiej strony otwierać i regulować. Jest tutaj w bicepsie regulacja taka podstawowa, czyli pasek, rzep, szlufka. To nam pozwoli dopasować tutaj protektor łokciowy po wyjęciu membrany goreteksowej. Jak sami widzicie, tutaj na barkach, na łokciach mamy właśnie ten materiał AirGuard 500D plus wstawki z Superfabrika. Z tyłu natomiast na łopatce jest zamek tutaj wentylacyjny, to jest wylot ciepłego powietrza. To jest w zasadzie tylko to, żadnego innego, oprócz tego, że jest też po lewej stronie analogicznie, ale żadnego innego rozwiązania, jeżeli chodzi o wylot powietrza, to nie ma. Jeżeli chodzi natomiast o wentylację z przodu, to na obojczykach tutaj mamy panele wentylacyjne, które są zapinane na rzep, a jeżeli chcemy sobie zblokować, to jest tutaj klips po jednej, po drugiej stronie, więc tutaj będzie dość wydajne rozwiązanie, jeżeli oczywiście będziecie jeździć z szybą albo będziecie mieć tak wyregulowaną szybę, że będzie tu padało jakiekolwiek powietrze. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj z przodu zamek wentylacyjny, pod którym kryje się tutaj taka siateczka, natomiast to jest dość obszerna kieszeń, więc jeżeli nie korzystacie w takie jesienne dni z wentylacji, to można to wykorzystać po prostu jako kieszeń. No i ta wentylacja, powiedziałbym, że jest podstawowa, ale nie tak do końca, dlatego że pod zamkiem głównym kryje się jeszcze taki panel meszowy. Zamiast zapinać na główny zamek, to zapiąć tylko ten panel i wtedy tu się nam pojawia taki system wentylacji. Gdybyście się zastanawiali, po co jest ten mesh tutaj jeszcze koło tego zamka, to jest system przygotowany pod LEDy Helda. Held ma takie rozwiązanie, więc możemy tu zamontować światła LEDowe, które poprawią widoczność. Zarówno te światła LEDowe są tu z przodu, jak i też z tyłu możemy je zamontować. Spodnie natomiast mają regulację w pasie, dodatkowo mają regulowane nogawki, na tyle szerokie, że spokojnie założycie je na buty adventurowe, nie ma z tym żadnego problemu. Zamki wentylacyjne na udach i zamki wentylacyjne na nogawkach, na dole nogawki. Od wewnętrznej strony mamy materiał antypoślizgowy i dodatkowo jeszcze na nogawce na dole jest AirGuard 500D, więc ma on zabezpieczyć przed przetarciami właśnie te spodnie. Więc zestaw bardzo komfortowy, zestaw niezwykle wygodny i bezpieczny, dlatego że oprócz tych materiałów, o których wspomniałem, mamy tutaj na barkach, na łokciach, na biodrach i na kolanach protektory D3O na drugim poziomie. Nie ma co prawda protektora pleców w zestawie, trzeba go dokupić, ale są 4 różne protektory, które możecie dobrać do tej kurtki. To są protektory Helda, ale jeżeli już macie jakieś protektory, to warto sprawdzić, czy czasem te protektory nie wchodzą tutaj do tej kieszeni, bo jest ona na tyle pojemna i tak zaprojektowana, że myślę, że wiele innych protektorów może tutaj spokojnie do tej kurtki wejść. Dodatkowo jeszcze tutaj w kurtce jest kieszeń na protektor klatki piersiowej, więc możemy dodatkowo jeszcze uzupełnić naszą ochronę właśnie o ten element. I to, moi drodzy, tyle o modelu Karakum od Helda. Trochę jestem zdziwiony, że został trochę zapomniany ten zestaw. To znaczy, tak jak mówiłem na początku, wszyscy znają Helda Karezę czy Hakuna i jestem przekonany, że jakbyście tak przymierzali te zestawy, to wiele osób wybierze właśnie Karakum ze względu na wygodę, na komfort, bo to mi się podoba w tym zestawie, że nie trzeba iść na kompromisy, tylko naprawdę, jeżeli ktoś uprawia turystykę, taką głównie asfaltową, turystykę trochę adventure'ową z takimi szutrami, no to zestaw po prostu idealny. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale i oczywiście pamiętajcie, że wszystkie linki do tych produktów zostawiam w opisie do tego materiału, tam możecie wszystko sprawdzić i zweryfikować. Jeżeli macie jakieś pytania, sekcja komentarzy jest dla Was. Dzięki wielkie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnej recenzji. Hej!